Hej, witajcie! Jak widać, zima nie odpuszcza. Pada taki lekki śnieg z deszczem. A my dzisiaj zajmiemy się pierwszym zegarkiem smart od Casio G-Shocka modelem GSW H1000. Ciekawi? A więc zaczynamy. Model GSW H1000 jest to tak naprawdę pierwszy prawdziwy smart zegarek od Casio G-Shock. Niestety ten model po dziś dzień jako nowy nie jest dostępny na rynku polskim. No, oczywiście za granicą można ten model kupić bez problemu. Dlatego w naszym kraju jest bardzo dużo tych zegarków z tak zwanej drugiej ręki, czyli po prostu sprowadzonych z zagranicy. Jest to na pewno bardzo fajny i bardzo ładny G-Shock. I zaraz Wam to właśnie pokażę. Zobaczcie. Wiem, niektórzy z Was powiedzą, że Smart G-Shock, cóż to takiego? Wy lubicie takie rasowe, duże, fajne zegarki, ale takie z krwi i kości G-Shocki, prawda? No a to jest Smart. Wiele marek zegarkowych ma w swojej ofercie zegarki Smart, więc G-Shock jeszcze nigdy nie miał takiego prawdziwego rasowego Smarta, więc dlaczegoż by nie? Natomiast czy się to mu do końca udało? Postanowimy to zaraz sprawdzić i się o tym przekonać. Co mnie w tym zegarku jeszcze urzekło? Wyświetlacz Dual Layer. Jest to bardzo fajna rzecz i bardzo ciekawa, ponieważ wyświetla monochromatyczny obraz, jak zarówno kolorowy po kliknięciu w środku. Czyli to jest tak naprawdę normalnym, prostym językiem wyświetlacz dwuwarstwowy. Pierwsza warstwa jest monochromatyczna na górze, a druga warstwa jest kolorowa pod spodem. Tak to właśnie w tym zegarku wygląda. Garmin mógłby coś takiego również zastosować. To by było bardzo fajne moim zdaniem, ponieważ mocno to oszczędza baterię. Jak na typowego G-Shocka przystało, nie obyło się bez sensorów, czyli wysokościomierza, kompasu oraz barometru. I to jest też na duży plus, jeśli chodzi o ten oto właśnie zegarek. Sam zegarek jak do tej pory został wydany tylko w 3 wersjach kolorystycznych. Zobaczcie w jakich.
A może zobaczymy, jak wygląda set, czyli pudełko od naszego Smart G-Shocka GSWH 1000. Set od zegarka GSWH 1000 wygląda następująco. Są to takie dwa pudełka. A tak naprawdę jest to takie pudełeczko, które się tak fajnie otwiera w ten sposób, ale zaraz Wam to pokażę. No i jest taki kartonik, na którym oczywiście są dane zegarka. To jest akurat set japoński, tak więc część będzie w języku japońskim. Oczywiście po angielsku mamy napisane, co w zegarku się znajduje. No, odporność shock resist, pomiar tętna, GPS, wysokościomierz, barometr, kompas, wodoodporność do 20 atmosfer, czyli 200 metrów. Również mamy na zdjęciu wersję kolorystyczną zegarka, a wersje kolorystyczne mamy tylko 3. Jest z czerwonym paskiem, z elementami niebieskimi oraz typowo czarny i ten jest właśnie akurat typowo czarny. Nie wiem, czy zauważyliście, że mamy tutaj takie wycięcie na tym dole kartonika, a to wycięcie jest po to, że zobaczcie, aby odsłaniało nam kod kreskowy w zależności od dystrybucji dane zegarka. To jest akurat dystrybucja japońska. Są też bardzo często spotykane na naszym rynku dystrybucje z Wielkiej Brytanii. No ale dobra, bo ja tak mówię, a tu trzeba zajrzeć do środka. Co my tam mamy w środku? Pokaż, kotku, co masz w środku. Jak to mówią, żartem. Ale to jest naprawdę mega ciekawe. A w środku mamy nasz zegarek, a wygląda to w taki sposób, że to jest takie pudełeczko w kształcie takiego jakby trójkąta. Ono się tak fajnie otwiera. Podobne pudełka mają modele GBDH. 1000 na pewno, bo bodajże też 2000. Mamy przywieszkę, tylko ja już nie chciałem zakładać jej na zegarek, bo to nie było sensu. Na przywieszce oczywiście mamy kod kreskowy, model zegarka oraz wersję kolorystyczną zegarka. Jest to 1AJR. Oczywiście w języku japońskim jest nawet cena, tak mi się wydaje, japońska. Ale dobra, jedziemy dalej. Mamy oczywiście ponownie to samo, co na kartoniku. Zegarek jest już załączony. Mamy te same oznaczenia, widzicie? Ale to jeszcze nie wszystko. To się wyjmuje. W pudełeczku mamy kabel do ładowania oraz japońska, nie wiem, czy to jest japońska instrukcja, bodajże chyba tak. Oczywiście wszystko po japońsku. GSWH 1000. Widzicie, wszystko jest w taki oto sposób wygląda. No nie mamy żadnego innego języka niestety, tylko japońskie. Podejrzewam, że to jest odnośnik do instrukcji w innych językach w internecie, ale to jest tylko moje podejrzenia. Musiałbym to sprawdzić, jeszcze tego nie sprawdzałem. Natomiast chciałem Wam pokazać sam kabel do ładowania. Tylko żeby go wyjąć, to trzeba wyjąć cały ten, bo to jest taki po prostu taki biały kartonik. Włożymy go z powrotem. Sam kabel do ładowania jest to kabel USB normalny. A z tej strony mamy po prostu taki magnesik z takim kółeczkiem. Nie wiem, czy to dobrze widać. No bo bardzo fajnie wchodzi w zegarek. Wchodzi on tutaj. W ten otwór. Po prostu o tak. Na zasadzie magnesiku. Widzicie? O, trzyma się samo. I puszcza. I trzyma się. I puszcza. Bardzo fajnie to jest rozwiązane, ponieważ to nie ulegnie żadnemu uszkodzeniu. Nigdy nie ulegnie żadnemu wyłamaniu, bo po prostu działa na zasadzie magnesiku. Bardzo delikatnego. Ale dobra, najważniejsza rzecz, czyli nasz sam zegarek. Żeby zegarek uwolnić, to musimy oczywiście otworzyć klamrę, zdjąć pasek. Wyciągamy zegarek. Tak, możemy sobie na chwilę odłożyć. Zegarek wygląda właśnie w taki sposób. Z racji tej, że jest to wersja czarna, to naprawdę ciężko jest ująć jego piękno.
bo wszystko jest czarne, bardzo mało jest napisów. Tu mamy napis o wodoszczelności tylko i start. Jeśli chodzi o jakiś inny kolor niż czerń, to już mamy wszystko w czerni G-Shock. Protection też mamy w czerni, sensor mamy w czerni, port ładowania również mamy w czerni tu oznaczony. Tu mamy nazwę klawisza w czerni. Jedyne co jest również w innym kolorze to są te łopatki. Te łopatki służą, żeby po prostu zegarek był bardzo wygodnie przylegał do ręki, żeby nie było ocierania, tak jak było nadgarstek, tylko żeby on bardzo fajnie, zobaczcie jak to mniej więcej może wyglądać, żeby się fajnie nam ułożył na ręku. Właśnie po to są te łopatki i wiem, że użytkownicy G-Shocków bardzo mega sobie cenili te łopatki w tych zegarkach, a nie ukrywajmy, w bardzo niewielu zegarkach G-Shocka są takie fajne łopatki, które ładnie nam okalają nadgarstek. No oczywiście również jest to kwestią kto jaki ma nadgarstek, nie? Czy gruby, czy chudy. No ale tak to mniej więcej właśnie wygląda. O samym zegarku powiemy za chwilę. To też kwestia gustu, czy Wam się podoba taka wersja Max czerń, czy po prostu byście woleli z elementami niebieskimi, czy może nawet na tym czerwonym pasku. No to jest też, mówię, kwestia gustu indywidualnej osoby. No ale to by było na tyle. Jeśli chodzi o set naszego zegarka GSW H1000. Tak właśnie wygląda set do zegarka Casio G-Shock GSW H1000. Samo menu tego zegarka jest skonstruowane tak naprawdę z kilku podmenu. Zegarek współpracuje z Wear OS, czyli z naszym Androidem z telefonu bez problemu. To jest też bardzo fajna sprawa, ponieważ mamy w tym zegarku mapy Google. Naprawdę tak, mamy mapy, normalne mapy Google. Nie żadne jakieś wgrane garminowskie czy jakiegoś innego producenta, ale normalnie Google. Czyli jest to naprawdę fajna sprawa, jeśli chodzi o ten zegarek. Mamy również wbudowany mikrofon w tym zegarku. A po co ten mikrofon? No po to, żeby za pomocą głosu móc wyszukiwać poprzez asystenta Google to, czego szukamy, ponieważ zegarek po sparowaniu z telefonem jest połączony z telefonem w tak zwaną jedność. Smartwatch, no to wiadomo, mamy do wyboru masę tarcz. Możemy wgrywać aplikacje ze sklepu Play. No, czyli po prostu no, masa różnych ciekawych rzeczy, masa konfiguracji, po prostu naprawdę masa. Mapy Google, tak jak powiedziałem wcześniej, także jest naprawdę dobrze, jeśli o to chodzi, ale zawsze musi być jakaś łyżka dziegciu, bo nigdy nie ma nic idealnego. Moi drodzy, dlaczego ja nie chciałem, znaczy w ogóle nigdy nie chciałem i byłem specyficznie nastawiony do tego typu zegarków, jakim są zegarki typu Smart. Po prostu mnie właśnie te ładowanie w nich tak zniechęcało, no niestety, ale ten zegarek, muszę Wam szczerze powiedzieć, jeżeli się korzysta normalnie, bez tam grzebania, bez siedzenia 24 na dobę, no to co mi się wydaje, że jest troszeczkę zbyt daleko posuniętym pomysłem, bo po co, skoro mamy smartfona, no to wytrzymuje tak w miarę, no nie jest źle, tak Wam powiem. Mogłoby być lepiej, ale naprawdę nie jest jeszcze tak wcale źle, jeśli chodzi o tego typu zegarek. Aczkolwiek ja osobiście od Casio oczekiwałbym o wiele więcej, ponieważ ten zegarek nie jest tani. Nie jest to tania zabawka, że tak powiem, więc ja bym naprawdę miał większe oczekiwania co do Casio. Moi drodzy, sam zegarek ma tak naprawdę już około 2 lat. Wyprodukowany po raz pierwszy przez Casio. Oczywiście na rynkach zagranicznych był dostępny, no i jest do dziś tam dostępny, ale powiem Wam szczerze, że ta technologia poszła naprawdę już mega do przodu, więc jeśli ten zegarek jest z tak zwaną technologią sprzed 2 lat, no to wiadomo, że może on być trochę wolniejszy niż te dzisiejsze nasze nowoczesne smart zegarki. Może być, no, nawet ta bateria może być troszeczkę mniej wydajniejsza, no po prostu no, nawet ten czujnik pulsometru
może być troszeczkę mniej dokładny, że tak powiem, no ale to, moi drodzy, wynika z tego, że jednak technologia idzie cały czas do przodu. Może GSWH 2000 będzie już tym takim zmodernizowanym super zegarkiem, o ile taki w ogóle powstanie. Natomiast my dzisiaj rozmawiamy o GSWH 1000 i powiem Wam szczerze, nie jest źle, ale jakoś super nowoczesny to on, jeśli chodzi o dzisiejsze standardy, to nie jest. Zegarek posiada tak naprawdę tylko 3 przyciski, które są po jego prawej stronie, tutaj. Po jego lewej stronie jest gniazdo do ładowania, widzicie? Tutaj. Oraz to nie jest przycisk, to jest taka atrapa przycisku, taka jakby zaślepka. No nie wiem, dlaczego to jest tak dziwnie rozwiązane, ale moim zdaniem ten środkowy przycisk mógłby być przeniesiony tutaj, a tutaj mogłoby nie być po prostu przycisku po środku. No ale no nie wiem, tak producent to rozwiązał. No i tak musi być. Ale powiem Wam szczerze, że mi to naprawdę nie przeszkadza. Może nawet to jest lepiej, że przyciski są miejscowione tylko po prawej stronie, ponieważ jak założymy na rękę w ten sposób, no to mamy zawsze ten dostęp bezpośrednio do tych przycisków bez żadnego, tak jak naprawdę Wam powiem, problemu. Natomiast powiem więcej, nie trzeba z tych przycisków korzystać w 100%. Dlatego, że ekran jest dotykowy, więc część rzeczy po prostu wykonujemy poprzez dotyk palcem po ekranie. Dużo zaletą tego zegarka jest to, że, tak jak powiedziałem wcześniej, posiada mapy Google, ale ma dotykowy ekran, tak jak nasz telefon, a więc my możemy w 100%, moi drodzy, tymi mapami operować palcem. To nie jest tak jak w Garminie, że ja chcę przesunąć mapę i muszę się tymi guzikami tak nalawirować. Dlatego nie, no tutaj sobie wezmę palec, tylko raz, dwa, pstryknę normalnie tak jak po smartfonie i przybliżę, oddalej. To jest naprawdę na duży plus i to mi się naprawdę mega w tym zegarku podoba. Oczywiście zegarek posiada wszystkie funkcje smart, jakie posiadają inne smart zegarki. Także jest super. Nie ma się naprawdę do czego tutaj doczepić. Jedyne co, no to wiadomo, że technologia poszła trochę do przodu, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy i dzisiejszy rok, a mamy teraz 2023 rok, grudzień. Także naprawdę nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Kolejnym minusem tego zegarka jest to, że może nie reaguje on na dotyk tak szybko, jak reagują zegarki, które są obecnie produkowane, nie? Ale tak jak już powiedziałem, jest pewien przeskok technologiczny, no niestety, ale ten zegarek jest z technologią ponad 2-letnią w tył, że tak powiem. Jeśli już się tak przyczepiamy i tak mówimy źle o tym fajnym zegarku, to muszę Wam powiedzieć, że możemy jeszcze do tych wad tego zegarka zaliczyć, że dyscypliny sportowe, no nie ma ich na tyle dużo, co na przykład jakiś tam, nie wiem, super wypasiony Garmin, oczywiście 2 lata młodszy technologicznie, który ma ich aż tam nie wiadomo ile. No tu na przykład mamy podstawowo. Ja obliczyłem około 16 dyscyplin, natomiast czytając różne recenzje i opinie o tym zegarku, doczytałem się, że jest ich dużo więcej. Ja natomiast nie zagłębiałem się aż tak bardzo w ten zegarek, bo tak jak Wam mówię, mam go od kilku dni, żeby wszystkie funkcje na 1000% posprawdzać. Można się także przyczepić do płynności działania, ponieważ płynność działania, oczywiście czułość na dotyk jest niezła, płynność działania też jest ogólnie niezła, ale mogłaby być szybsza. No, jeśli ja osobiście miałbym ten zegarek porównywać do najnowszego Fenixa, to powiem Wam, że no po prostu nie ma porównania. To jest tak, jakbym porównywał na przykład dużego Fiata z Polonezem. Że tak to nazwę. Wiadomo, że jest pewien przeskok technologiczny, natomiast ja uważam, że powinien troszeczkę działać szybciej. Może
Nie mocno, ale jednak szybciej. Bo tak Wam powiem szczerze, przesiadając się z zegarka, bo ktoś, kto nabędzie ten zegarek jako pierwszy smart, to on oczywiście tego nie zauważy, ale ktoś, kto posiadał w swoich rękach zegarki z naprawdę wyższej półki, który je testował, to powiem Wam szczerze, z ręką tak naprawdę na sercu, że to jest przykładowo 30 na godzinę, a tamten zegarek jest przykładowo 60 na godzinę, czyli po prostu są nawet dwukrotnie szybsze. No ale no niestety, to jest technologia sprzed 2 lat. Zegarek posiada naprawdę bardzo dużo plusów, takich jak Wi-Fi. Ten zegarek posiada Wi-Fi, posiada Bluetooth, posiada GPS, posiada sensory, posiada dotykowy ekran. Ten zegarek posiada również podwójny wyświetlacz, fajny G-Shockowy wygląd, przede wszystkim G-Shockową odporność. I to jest właśnie w tym najważniejsze, że to jest G-Shock. To nie jest zwykły smart zegarek, tylko G-Shock. O ile w zegarkach typu Garmin mamy do wyboru tylko i wyłącznie odpisanie na jakieś tam formułki SMS-a, na przykład przychodzi nas SMS i mamy taką opcję: wybierz, odpisz, no i oczywiście te formułki sobie w telefonie wpisujemy poprzez aplikację, no i potem możemy je wybrać, żeby po prostu komuś odpisać na wiadomość, którą otrzymaliśmy. Natomiast w tym zegarku możemy sami napisać SMS-a. Tak, mamy klawiaturkę, dokładnie, mamy klawiaturkę i możemy sobie pisać przez ten zegarek SMS-y. No, to nie jest wcale dziwne, to jest bardzo, bardzo fajne. Ale to dlatego, że mamy dotykowy ekran. Dotykowy ekran może być też wadą dla jednych. Dlaczego? Bo powiedzą: o, jest taki mały, on jest taki mały. Dokładnie on jest 360 na 360 mm. No nie wiem, czy on jest taki mały. Moim zdaniem jest to naprawdę spory wyświetlacz. No może oczywiście, no Garminy, Fenixy, oczywiście w wersjach Pro z X-em są oczywiście większe, ja nie mówię, że nie. Natomiast moim zdaniem w 100% wystarczający jest ten ekran. A jakie nasz zegarek ma wymiary oraz ile waży? Bo to jest bardzo istotne. Podświetlenia oraz lumy w tym zegarku Wam nie pokażę, ponieważ jest to wyświetlacz LCD. Natomiast pokażę Wam, jak ten wyświetlacz Dual Layer fajnie działa. Zobaczcie. Będę to powtarzał i jeszcze raz powtarzał, że to jest pierwszy prawdziwy smart zegarek od G-Shocka. Tak, naprawdę. Pierwszy prawdziwy zegarek. Mamy w nim nawet książkę telefoniczną z naszego smartfona. Naprawdę. Tak. Szkoda tylko, że nie możemy nim dzwonić. Aczkolwiek może to jest i możliwe, ale ja powiem szczerze, że przez 3 dni zabaw tym zegarkiem jeszcze wszystkich funkcji tego zegarka po prostu na 100% nie poznałem. Bo naprawdę jest tego multum w tym zegarku. Natomiast zauważyłem jedną rzecz. Mamy wbudowany mikrofon. Możemy mówić do asystenta Google
czego chcemy, żeby on po prostu przez Google nam znalazł. Natomiast może ja niepoprawnie to skonfigurowałem, no ale po prostu to nie chce mi działać. Nie wiem, może to też jest wina tego, że zegarek nie był na nasz rodzimy rynek, tylko są to rynki azjatyckie i zagraniczne, tak? Więc może to też być poniekąd wina tego, że po prostu nie jest to w pełni skonfigurowane poprzez samego nawet producenta. No moi drodzy, dzisiaj również w takich warunkach polowych, zimno, chłodno, ręce marzną, ale pokażę Wam troszeczkę, jak ten zegarek wygląda od środka, a mianowicie jak działają funkcje. Wiesz, też jedną ręką staram się cały czas kalibrować ostrość kamerki, bo też nie ukrywam, że światło się, widzicie jak się odbija i może być słabo widać. To jest pierwsza warstwa wyświetlacza Dual Layer. To jest ta warstwa, która pobiera znikome ilości energii. Na tej warstwie mamy oczywiście kroki, godzinę, nazwę dnia, datę oraz mamy poziom baterii na takim półkolu. Widzicie, jak to wygląda? Mniej więcej. Dobra, moi drodzy, teraz tak. Żeby wejść do menu, możemy go po prostu tapnąć, czyli dotknąć. No i mamy tą drugą tarczę. Tą tarczę w kolorze. Oczywiście możemy ją sobie ustawić dowolnie, jaką chcemy. Jak tapniemy jeszcze raz, wyświetla się nam. Mamy też poziom baterii. O, widzicie, jak tapnę 2 razy palcem. No i wyświetla nam się, akurat trzymam palcem z tyłu na pulsoksymetrze. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście zegarek się szybko wygasza w celu oszczędzania energii. No dobra, ale jakbyśmy chcieli wejść do menu, mamy teraz guzik, sobie wejdziemy do tego tak zwanego menu. Możemy te menu, widzicie, przesuwać palcem, jak również możemy za pomocą przycisku, widzicie, to zrobić, górnego i dolnego. No tu akurat weszłem w kompas, widzicie? I też co ciekawe, mamy również pozycję, w jakiej się w tym momencie znajdujemy. Widzicie? To jest bardzo ciekawe, ponieważ to od razu ciągnie nam z GPS-a. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, że tak Wam powiem. No ale dobra. Też możemy oczywiście cofać ruchy palcem w tą stronę. Może nie widać tego zbyt dobrze, bo to jest też ta ostrość kiepska. Poniekąd pogoda też nie jest za specjalna. No tak też w warunkach polowych chciałem Wam na szybko pokazać. Może jeszcze Wam dogram w warunkach domowych, ale w warunkach domowych nie pokazałbym Wam kompasu z pozycją GPS, ponieważ GPS w domu nie jest, że tak powiem, no zegarek nie złapie nam GPS-a w domu. Dobra, co dalej? No może teraz znalazłem troszeczkę bardziej stabilne miejsce. W warunkach polowych nie jest to takie wszystko łatwe. No niestety, moi drodzy, ale nie udało mi się w warunkach polowych przeprowadzić nagrania, w którym pokazuję Wam funkcję tego zegarka, więc zrobimy to teraz. A więc tak. Zegarek automatycznie się nam, ponieważ ma wbudowany żyroskop, więc jak nim poruszymy, tak jakbyśmy go mieli na nadgarstku, więc nam się wyświetlacz zmienia na kolorowy, nie? W taki oto sposób. O, widzicie? No ale dobra. Zaglądamy do środka. Po przytrzymaniu dłużej tarczy, oczywiście możemy zmienić. Jeszcze raz, bo
Możemy oczywiście zmienić na taką tarczę, na taką, czy o wiele w ogóle, wiele innych tarcz, ponieważ możemy to oczywiście, zobacz więcej tarcz zegarka. Jeszcze chwilkę, bo... O, i tu sobie możemy na przykład pobierz więcej tarcz ze sklepu Google Play. Tylko że zegarek w tym momencie nie jest podłączony do internetu, tak więc nie pobierzemy tych tarcz, a celowo go nie podłączyłem do internetu, dlatego że po prostu, żeby nam nie przeszkadzał podczas omawiania tych funkcji, bo będzie nam po prostu przeszkadzał internet powiadomieniami, no i wiadomo, jak to jest z internetem bywa. Na razie ustawimy sobie taką to tarczę. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że ja dzisiaj zrobiłem tylko 18 kroków, głównie po domu, z tym zegarkiem. Zegarek już to wyczuł, także z krokomierzem nie jest jeszcze w tym zegarku tak źle. Ponieważ przeszłem z jednego pokoju do drugiego, więc można uznać, że wyniki krokomierza są jak najbardziej poprawne. Ale sprawdzimy to, bo ja nagram jeszcze jeden film z porównaniem tego zegarka właśnie z Garminem 6X Pro. I zobaczymy, jak oba te zegarki się sprawują, jak to mówią, w terenie. No ale dobra, żeby Was nie zanudzać, bo nie chcę też, żeby ten film trwał nie wiadomo ile czasu, bo też nie wiem, wiem, że nie lubicie filmów, które trwają bardzo długo. Ale to jest taki zegarek, że o nim film można byłoby 2 albo 3 godzinny nagrać. No ale dobra. Czyli pokazałem Wam już, jak się tarczę zmienia. Teraz tak. Tym klawiszem prawym dolnym mamy oczywiście tak, bo mamy tutaj, jeszcze muszę powiedzieć, menu w języku angielskim oraz resztę mamy w języku polskim. I teraz tak, dlaczego mamy to w języku angielskim? Dlatego, że to są aplikacje Casio. Aplikacje Casio w tym zegarku są akurat w języku angielskim. Możemy to sobie wybrać kolor całego naszego menu. Żeby wrócić, po prostu przesuwamy palcem. Ale dalej, co my tam jeszcze sobie mamy? Mogę jeszcze przyciskiem przesuwać. Kolor menu, mapy, oczywiście gogla. Nasz pulsometr. Tu mamy akurat ten tryb po prostu oszczędzania energii. Mamy pływy morskie, mamy, tak jak już pokazywałem Wam, na świeżym powietrzu, bo teraz to nam nie będzie poprawnego odczytu, jeśli chodzi o wysokościomierz, ponieważ znajdujemy się w budynku. On potrzebuje połączenia poprzez GPS, żeby nam poprawnie pokazał. Też nie zwracajcie uwagi na to, że on się wyłącza, ponieważ dlatego się wyłącza, żeby oszczędzać energię. Mamy barometr, kompas oczywiście, aktywności, mamy historię. No i mamy powrót z powrotem do tych samych, bo tego aż tak dużo nie mamy. Już widzę, że się mi chciał zaaktywować pulsometr. Dobra, może jeszcze raz do aktywności, ale tu już wrócimy palcem. Wejdziemy do tych aktywności. Aktywności nie mamy tu jakoś mega dużo. Żeby je włączyć, to oczywiście klikamy start. Natomiast jeśli chcemy sobie wybrać, no mamy na przykład tak. No jak widać też w języku angielskim, ponieważ jest to z aplikacji Casio. Natomiast mamy, widzicie, rower, spacer, biegi. Jak tu widzicie, no nie mamy tego aż tak mocno dużo. Ja obliczyłem, że jest ich 16. Nie wiem, czy można dograć te aplikacje, czy nie. Czy po prostu można w ogóle inną aplikację zainstalować, która będzie odpowiadała za tego typu aktywności. Tego do końca nie wiem, ponieważ aż się tak bardzo w to nie zagłębiałem. Chciałem Wam tylko pokazać to, co na chwilę obecną w tym zegarku jest. Oczywiście nie będziemy startować aktywności, bo to nie będzie miało tu akurat sensu. Dobra, żeby wyjść, no to możemy tak. Zegarek ma jeszcze w dół, przesuwamy, ma takie menu, w którym możemy sobie ustawić opcję wyświetlacza i widzicie, tu już jest po polsku. Może to być plus i minus w pewnym sensie tego, że są te dwa języki, no ale to też pamiętajcie jedno, ten zegarek nie jest z dystrybucji typowo polskiej, więc jeśli chodzi o Wear OS, no to oczywiście mamy język polski, natomiast jeśli chodzi o sam język Casio zegarka, to mamy angielski. Myślę, że to jest dla Was zrozumiałe. No tu mamy oczywiście opcje, tak jak Wam pokazałem, systemu i tak dalej, i tak dalej. Wychodzimy z tego. Jeszcze raz, mamy tu oczywiście, tu jeszcze mamy jasność, możemy sobie plus, minus, widzicie, ustawić, ale nie będziemy tego robić. Mamy jeszcze tutaj tę baterię naszą kochaną, włączyć oszczędzanie baterii możemy, widzicie. Mamy tutaj jeszcze, co my tutaj mamy?
Coś włączyłem. A nie, to chyba jest dzwonienie alarmowe. Tak, to jest powiadomienie, że on po prostu dzwoni podejrzewam, że na pogotowie czy na policję. Taki alarm. Oczywiście można to jakoś tam skonfigurować. Mamy tutaj też tryb kinowy. Nie będę tego na razie aktywował. Dalej mamy nie przeszkadzać bodajże. Tak, widzicie? No i tryb samolotowy, nie? Więcej tego tutaj nie mamy, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi w tą stronę, mamy asystenta Google, no i mamy jeszcze tak, pogody, przypomnienie i tak dalej, i tak dalej. Mamy tego oczywiście również ustawienia. Możemy sobie wziąć również w tą stronę palcem i tu już mamy pogodę z Weather.com. No i oczywiście możemy również, tylko że w tym momencie akurat, no jeszcze tu mamy prognozę, nie jest podłączony z internetem, a więc nie będzie tu wszystkiego, bo tu jeszcze mamy kilka innych funkcji sportowych, takich jak natlenienie i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, to nie wszystko. Klikamy górnym przyciskiem. No tu akurat nam się sporty uaktywniają. To jest taki skrót do sportów. Klikamy środkowym przyciskiem. Jeszcze raz. I teraz mamy tak. Kolejne menu. W nim mamy tak. Aktywności. Alarmy możemy sobie wyłączyć. Casio aplikacje, czyli to, za co odpowiada dolny przycisk. Mamy cele fit. Mamy to akurat ten Facer. To jest akurat program, moi drodzy, który ja zainstalowałem, bo to chodziło mi o fajne takie ruchome tapety, widgety. Oczywiście mamy fit oddychanie. Kontakty z telefonu mojego, ale nie będę tego już pokazywał. Mamy latarkę, mamy minutnik mycia rąk nawet, mamy plany dnia, pogodę, przypomnienia, mamy przede wszystkim sklep Google Play. Mamy stoper, mamy tętno, mamy timepiece, mamy tłumacza nawet, mamy treningi, ustawienia oraz funkcję znajdź mój telefon. I teraz tak, moi drodzy, właśnie w tym jakby menu, można to nazwać, możemy sobie tutaj instalować aplikacje bezpośrednio w te menu ze sklepu Play. Czyli możemy sobie różne aplikacje, o ile takie w ogóle po prostu Was interesują, bo mogą być aplikacje z tapetami, mogą być aplikacje z jakimiś przypomnieniami, z jakimiś, no, aplikacje pogodowe, mogą być również aplikacje, że tak powiem, sportowe z aktywnościami, mogą być aplikacje typowo pomiarowe na przykład, no różne, przeróżne, no już nie chcę naprawdę tutaj opowiadać za dużo, ale różne, przeróżne, bo sami wiecie, że w sklepie Google Play to jest tego masa, czego dusza zapragnie i ciut, w tym również aplikacje są płatne, co niektóre, także nie mówię, że wszystko jest za darmo, bo jak to w sklepie Google Play bywa, dobrze wiecie, czym to się kończy. A jest coś za darmo, jest coś płatne, jak również są i reklamy w tych aplikacjach. No i poniekąd to również się udziela do zegarka. No ale to pokrótce już nie chcę tu omawiać, nie wiadomo, żeby to nie wiem ile czasu trwało. Już widzę, że trwa to 10 minut, a film i tak jest dość długi, więc na chwilę obecną skończymy. Moi drodzy, przepraszam, że mówię tak szybko, ale po prostu chciałem, żeby szybko to trwało, żeby to nie trwało nie wiadomo ile czasu. Że tak to nazwę. A zegarek prezentuje się moim zdaniem naprawdę świetnie. Bardzo mi przypomina modele GBD H1000 czy H2000. Jest bardzo podobny, jest bardzo wygodny. No po prostu powiem Wam szczerze tak, no nie dla każdego taki zegarek, nie? Będą wśród Was tacy, którym on odpowiada, a znajdą się również tacy, którzy będą go mocno hejtować, którym nie odpowiada ten zegarek. Ale tak jak już mówiłem wiele razy w tym filmie, zegarek nie jest już pierwszej świeżości. Natomiast szczerze jest to kombajn, jeśli chodzi o funkcję smart, to naprawdę multimedialny. Bo można tu naprawdę instalować dużo rzeczy. No i też należy mu wybaczyć to, że zegarek nie był w dystrybucji polskiej oficjalnie, więc ten język jest jeszcze w nim mieszany. No i tyle w temacie. Czy mi osobiście ten zegarek odpowiada? Ja Wam powiem szczerze. Tak, ponieważ jest to coś naprawdę innego niż Garmin. Tak, ma dotykowy ekran. Tak, ma mapy Google. Tak, jest naprawdę to coś fajnego, coś innego, coś innowacyjnego. Tak, więc
naprawdę jest to fajny zegarek. Natomiast nie ma nic idealnego, prawda? Wszystkie wady, jak również zalety są z Garminem całkowicie inne. Garmin ma inne wady, ale ma też inne zalety. Ten zegarek ma inne wady, ma też inne zalety. To nie jest tak, że ten zegarek jest taki sam jak Garmin. To są całkowicie inne zegarki i naprawdę będzie je bardzo trudno ze sobą porównać, że będziemy ten zegarek stawiać na równi z jakimś tam najnowszym Fenixem, czy tam w ogóle z innego producenta najnowszym smart zegarkiem. No nie, no niestety, to jest 2 lata technologicznej przepaści, że tak Wam powiem. Natomiast nic od Casio smart nowszego jeszcze nie ma. To jest jedyny prawdziwy smart od Casio. Więc jak na taki debiut mi się wydaje, że nie jest tak źle. Natomiast no wiadomo, że w nowoczesnym Fenixie tych dyscyplin sportowych będziemy mieli o matko ile, nie wiem, z 50 czy nawet więcej, nie no wcale się nie żartuje, ponieważ tam jest i golf, i pływania, i różne pompki, cuda niewidy, siłownie i tego, a tu mamy po prostu podstawowe dyscypliny sportowe, naprawdę podstawowe dyscypliny sportowe. Oczywiście możemy to jakoś dograć poprzez sklep Play, oczywiście, natomiast ja już się nie zagłębiam aż tak bardzo w to, co można dograć, albo czego nie można dograć. Natomiast ja się zagłębiam w 100% w to, co w tym zegarku jest. Jak ja go dostaję w pudełku prosto ze sklepu, otwieram te pudełko, loguję się i co ja w tym zegarku na dzień dobry mam. I to jest dla mnie najbardziej istotne, a nie to, co w nim może być, albo co w nim być powinno. Być może można pewne rzeczy dograć w aplikacjach, a być może nie można. Ale to nie istotne. Istotne jest to, co w nim jest. Na dzień dobry. Jak ja zaraz otwieram, zaglądam i czy jest takie wielkie wow? Czy tego wielkiego wow nie ma? Ale powiem Wam szczerze, że przy tym zegarku, pierwszy raz go zobaczyłem, mając Fenixa 6X Pro, zobaczyłem ten zegarek, to jest po prostu coś, w ogóle coś innego, to jest naprawdę, no było wow, nie powiem, bo mi się wydaje, że każdy, kto ten zegarek weźmie w rękę po raz pierwszy, to te wow to naprawdę będzie. Tak, bo to jest w ogóle coś innego. Całkowicie coś innego. Ja Wam powiem tak, jeśli ktoś z Was oczekuje, nie wiem, super cudownego, nowoczesnego smart zegarka, no to niestety, ale niech idzie do sklepu i kupi najnowszy model, oczywiście jakiegoś innego producenta, już obojętnie jakiego. Natomiast ten model jest naprawdę dobry, aczkolwiek no nie jest idealny. I tak jak powiedziałem, technologia jest już troszeczkę wstecz. Ale moim zdaniem bez problemu zaspokoi oczekiwania przeciętnego użytkownika Casio G-Shocków. Przeważnie, ponieważ Casio przyzwyczaiło nas do zwykłych zegarków, tak naprawdę na Solar, na Waveceptor, więc mi się wydaje, że po przesiadce z takiego zwykłego zegarka z Solarem na taką kombine maszynę, to każdy będzie mega zadowolony. Natomiast nie oczekiwałbym od osób, które oczekują super technologii, najnowszych oczywiście, bo to nie jest super technologia najnowsza, ponieważ ta technologia ma już 2 lata od kiedy powstała. I będę to już powtarzał do znudzenia w tym filmie, ponieważ ja nie porównuję tutaj jakiegoś nowoczesnego smart zegarka z najnowszej stajni, renomowanego super producenta, tylko porównuję smart zegarek, pierwszy smart zegarek od Casio G-Shock, który wyszedł na rynek około 2 lat temu. Także i tak brawa dla Casio, bo zegarek jest naprawdę fajny i niczego sobie. Kochani, dziękuję za uwagę. Niebawem powstaną inne filmy o innych ciekawych, fajnych zegarkach. Chciałbym też powiedzieć 2 słowa na temat
zegarków. Ja nie jestem właścicielem wszystkich zegarków, które ja Wam pokazuję w tych filmach. Nie, ponieważ nie byłoby mnie po prostu na nie stać. Ja, będąc od lat na grupach zegarkowych, posiadam wiele przyjaciół zegarkowych. Wielu przyjaciół mam też takich od serca, że tak powiem. I naprawdę nie ma problemu, bo po prostu poproszę i bez problemu zegarek zostanie mi udostępniony do przeprowadzenia, do nagrania takiego filmu. Oczywiście ja to biorę na siebie, ja opłacę paczkomat, wyślę w to czy w drugą stronę, ale my się już znamy wiele lat. No i jest taka sprawa. Zresztą przyjaciołom jest bardzo miło, jeżeli zobaczą swój zegarek w filmie. 2 komentarze pod filmami, że czy to są moje zegarki, czy to są moje zegarki. Ja mam swoje zegarki w kolekcji, ale nie wszystkie te, które są w filmach, są moje, to mówię od razu. Ja mam kilka zegarków, ale większość zegarków specjalnie pozyskuję tylko i wyłącznie po to, żeby je nagrać w filmach i Wam pokazać. Bo myślę, że będzie to wartościową wiedzą. Będzie taka fajna, wartościowa encyklopedia z filmów. Porozmawiajmy o tym modelu, o tamtym modelu. Będzie to też przede wszystkim dla mnie wielka pamiątka, żeby w przyszłości zobaczyć, jakie ja modele zegarków testowałem, jakie ja modele zegarków chwilowo nawet posiadałem. Także tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Więc mówię to, żebyście już nie pisali i nie pytali. Tak naprawdę to jedna osoba pisała i pytała, ale mówię to do wszystkich. No. Jak się ma przyjaciół, można wszystko zdziałać. I Wy też o tym pamiętajcie, bo przyjaźń jest najważniejsza.